Dzisiaj przystąpimy do teardownu, czyli rozłożenia całego tego modelu na części pierwsze. Również później zrobimy to samo z aparaturą. W zestawie dostaliśmy klucz imbusowy, zdaje się, że 2 albo 2,5, chyba 2, i prosty śrubokręt krzyżakowy. Więc skoro już to mamy, to użyjemy ich do rozłożenia modelu. Zaczniemy od odczepienia podwozia, które jest zamocowane na dwie śruby, a właściwie jedną na stronę, czyli to jest śrubka tutaj i z drugiej strony. Jak widać, podwozie jest całkiem prosto demontowalne i w tym momencie mamy tutaj otwory okrągłe. Moglibyśmy podłączyć podwozie rurkowe, jeżeli komuś się to podoba. Następną rzeczą, którą możemy zdemontować, która jest raczej oczywista, to koszyczek na pakiet. Jest zamocowany na 4 śruby, również krzyżakowe, więc przystąpmy do demontażu. Śrubokręt nie należy do najwygodniejszych. Najlepiej byłoby użyć czegoś z magnesem albo namagnesowanego chociażby, ale da się to zrobić. Tak wygląda model po ogołoceniu z koszyczka i z podwozia. Myślę, że po niewielkich przeróbkach dałoby radę przyczepić tu jakieś rzepy i zainstalować większe pakiety. Ja generalnie dzisiaj latałem na pakiecie 1500 mAh, też 2S. Generalnie kopter nie odczuł jakoś zbytnio tego wzrostu wagi. No, zawsze jest to jakaś możliwość, minimalne wydłużenie czasu lotu. Zdaje się, że tam udało mi się z tego wyciągnąć około 15 minut spokojnego lotu. Pakiet był już dość mocno skatowany, więc mimo że to jest dwukrotność tego, co normalnie mamy, no, trochę tam pewnie uciekło tych miliamperów. Następną rzeczą, którą wypadałoby teraz zdemontować, są oczywiście śmigła. I teraz przystąpimy do ich demontażu. Jest to bardzo proste. Bierzemy śrubokręt, na nakrętkach mamy dziurki, wsadzamy, kręcimy, reszta idzie ręką. Warto pamiętać o tym, że mamy tutaj silniki CW i TCW. W tym momencie jedne śruby odkręcamy zgodnie z wskazówkami zegara, inne przeciwnie do wskazówek zegara. Najlepiej lekko ruszyć i już wiemy, w którą stronę kręcić. No, teraz wystarczy już tylko ściągnąć śmigła. Teraz to, co jest ciekawe w tym modelu, to nie wiem, czy to widzicie na kamerze. Może spróbuję to przybliżyć. Ten czpień ma wymiary 5 mm, ale ma na sobie nacięcia, które mają 4 mm. Nie wiem, czy nie będzie to przeszkadzało w zamocowaniu później normalnych śmigieł, innych niż te z zestawu. No ale na pewno się o tym przekonamy w późniejszym czasie. Następną rzeczą, którą wypadałoby teraz zdemontować, jest oczywiście obudowa modelu. Żeby to zrobić, musimy odkręcić raz, dwa, trzy, 4 śrubki trzymające uchwyty do podwozia oraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 śrubek trzymających ze sobą obudowę. Zacznijmy może od tych trzymających podwozie. Podwozie nadal nie jest luźne, musimy zdemontować całą budowę, żeby móc je wyciągnąć. Tak jak mówiłem, 13 śrubek do odkręcenia, zaczynamy.
Żeby zdemontować obudowę, musimy całość teraz odwrócić, uważając, żeby nie pogubić śrubek. I możemy zacząć ściągać górną część obudowy, uważając, żeby nie urwać LEDa. On jest tylko wsadzony luźno. Zaczynamy od górnej części obudowy z tego powodu, iż port zasilania oraz port kamery jest przymocowany do dolnej części. Wyciągając najpierw dolną część, urwalibyśmy prawdopodobnie kabelki. Nie wiedzieć czemu port zasilania jest przykręcony na dwie śruby krzyżakowe, natomiast jeśli chodzi o port kamerki, jest on wklejony na hot gluta. Żeby poradzić sobie z hot glutem, moglibyśmy go pewnie wydłubać śrubokrętem, natomiast jeżeli namoczymy go lekko mocnym alkoholem, na przykład denaturatem, to jest szansa, że dużo łatwiej później uda nam się go wydłubać. Zostawię tutaj szmatkę przesączoną denaturatem, ręczniczek i przystąpię do odkręcania złącza zasilania. Jak widać, dwie śrubki. Teraz możemy, tak jak widać, delikatnie odchylić część dolną obudowy i wyciągnąć dwa uchwyty od podwozia. Podejrzewam, że jeszcze niedostatecznie przełączyłem tego hodogluta, więc zostawię to tak na chwilę. Minęła dłuższa chwila, możemy spróbować podważyć hot gluta. Może już wyskoczy. No i okazuje się, że wyskoczył bez żadnego problemu. Mamy dolną część obudowy. Widać, całkiem ładnie się składa. Bez obudowy model, jak pewnie się domyślacie, nie jest już w ogóle sztywny, tak więc odpada odrzucenie obudowy i latanie bez niej, żeby zaoszczędzić parę gramów. Nie wiem, na ile dobrze widać to na kamerze, natomiast widzimy tu teraz przymocowaną na 4 wkręty płytkę odbiornika z antenką drutową. Nie wiem, w większości prostych modeli wyciągnięcie, przewiercenie dziury w obudowie i wyciągnięcie antenki pionowo na zewnątrz minimalnie zwiększa zasięg, no ale tutaj, że tak powiem, podstawowy zasięg jest dość dobry, bo tak na oko będzie to około 250-300 metrów. Więc nie wiem, czy jest sens w ogóle robić taką modyfikację, zwłaszcza, że jeżeli wyciągniemy ją na zewnątrz, to możemy o coś zahaczyć, wyrwać, no i w takim momencie moduł prawdopodobnie będzie do wymiany. Jak na razie nie widzę w częściach zamiennych dostępnych modułów odbiorczych, ale przystąpmy może w takim wypadku do wykręcenia tego modułu. Oprócz 4 śrubek mamy tutaj taśmę, którą można delikatnie podważyć na klipsie i powinna nam ona w miarę swobodnie wyjść na zewnątrz, jeżeli bardzo delikatnie ją podważymy. O, wypięta taśma. Lepiej, znając te taśmy, lepiej zwrócić szczególną uwagę i nie zniszczyć ich, ani nie pozaginać pod jakimiś dziwnymi kątami. Następnie teraz mamy już moduł odkręcony i odpięty. Więc możemy przystąpić do ściągnięcia do takich gumek, które dystansują śrubkę od
od PCB. Siedzą dość mocno. I spróbować delikatnie podważyć sam moduł, tak żeby wyskoczył ze swojego miejsca. Trzyma się na tych gumkach. Mam zdemontowany moduł odbiorczy. Pojawia się kolejna złączka. Można wypiąć całkowicie taśmę, jeżeli jest nam to potrzebne. Może w niektórych wypadkach ulegnie ona zniszczeniu w jakiś sposób. I wyskakuje na zewnątrz. Teraz pokazała nam się główna płytka z elektroniką. To jak widzimy, silniki podłączone są do tej głównej płyty. To jest prawdopodobnie naraz kontroler lotu, jak również i ESC, czyli regulatory. Tu mamy złącza LEDów. Fajnie, że można je wypiąć, wymienić. Przycisk bindowania modelu z aparaturą. No a resztę, że tak powiem, rzeczy, które tutaj możemy wynaleźć, postaram się opisać za jakiś czas. Na płycie głównej mamy również oznaczenia taśmy, która tutaj idzie do odbiornika. I poszczególne piny mają oznaczenia od góry do dołu. VBAT, key 5V, LED 2, LED 1, następnie ground, PPM 4, PPM 3, PPM 2, LED 3, SI oraz PP 11 bodajże. No, ciekaw jestem, czy idzie tutaj zrobić jakiś, że tak powiem, hak i wpiąć inny odbiornik. Może zbindować wtedy aparaturę swoją zwykłą modelarską. No, zobaczymy. Spróbuję znaleźć jakieś informacje w internecie. Oczywiście umieszczę je tutaj pod filmikiem w późniejszym czasie. Teraz, żeby wyciągnąć płytę główną, musielibyśmy ją po prostu wysunąć. Ona siedzi na tych 4 kołkach, które wcześniej trzymały zbiornik. Teraz te kołki są u góry rozklepane, więc na pewno nie uda mi się ich wyciągnąć tutaj przed kamerą. Zabiorę na chwilę model, zobaczymy, jak szybko uda się to zrobić. Po chwili namysłu udało mi się znaleźć sposób, żeby uwolnić płytę główną z tych 4 dystansów. Wystarczyło tak na dobrą sprawę wziąć na przykład kombinerki i naprawdę nie używając zbyt dużo siły, tylko lekko ściskając plastiki i pojeździć lewo, prawo na każdym z nich przez kilka razy. Plastik wraca do okrągłej formy, znika rozklepanie i w tym momencie możemy już uwolnić płytę główną. Wychodzi już całkiem gładko. Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby robić to naprawdę delikatnie, ponieważ jeżeli ten miękki plastik wyrwiemy, no to potem będziemy mieli problem z zamontowaniem wszystkiego z powrotem do kupy. No i tak jak widać w tym momencie, płyta główna trzyma się już tylko i wyłącznie na przewodach od silników, na 4 zestawach po 3 kable oraz na złączach od LEDów. I chyba oprócz tego już nic jej nie trzyma, będziemy mogli ją wyciągnąć po odczepieniu tych przewodów. Więc zacznijmy może od LEDów, które są na szybko złączkach, będzie łatwiej. Zrobimy sobie więcej miejsca. No, przy okazji możemy odczepić kabelek od LEDa ze statusem lotu, żeby nam nie przeszkadzał. No i w tym momencie, jak widać, zostały nam tylko i wyłącznie kable od silników. Ja cofnę lekko to na ten plastik w takim wypadku. Musimy je odlutować. A w międzyczasie zdążyłem sobie już nagrzać lutownicę. Mam tu gdzieś swoją pensetę. No i teraz to jest dość ciężka sprawa do zrobienia pod kamerą. Tak dla mnie, albo to się uda.
silniki zostały odlutowane i w tym momencie płyta główna powinna być już wolna. Tak jak widać. Wrócimy do niej za chwilę. Że tak powiem, kończąc teardown, teraz wypadałoby zdemontować silniki od rurek i samych LEDów. Zaczniemy może niekonwencjonalnie, czyli przy samej, że tak powiem, ramie, zamiast przy silniku. W tym momencie ramiona już powinny być wolne. Zresztą widać, już latają luzem. I możemy przeciągnąć cały zestaw na zewnątrz. Pozwolę sobie to wszystko na razie lekko przełożyć na bok. Nie będę rozkręcał wszystkich 4 silników, no bo jak widać wszystkie będą wyglądały dokładnie tak samo. Zrobię to tylko z jednym. Jak widzieliście pewnie podczas odkręcania śmigieł nie pomyślałem i przekręciłem gwint w złą stronę. Bardzo szybko się urwał ten gwint. No i tak będę musiał wymienić ten silnik, już do mnie na szczęście idzie. Ale zobaczymy, zaczniemy od niego. Przy okazji może później go zważymy. Tu ponownie mamy jedną śrubkę, która trzyma to wszystko, i drugą śrubę od LEDów. Zaczniemy może od tej dolnej od LEDów. LED jest przyczepiony razem z plastikiem, ale powinien chyba przejść. No niestety musimy jeszcze teraz odkręcić tą śrubkę najpierw, jeżeli chcemy włączyć LEDy. No, jak widzieliście, pomagając sobie pensetą, śrubki naprawdę bardzo ciężko chodzą. Z tego co tutaj widać, mają swoje nacięcia w rurkach, w ramionach. No, dzięki temu przy upadku ramiona nie przekręcą się, silniki nie zmienią kąta pochylenia. Ramię, mamy silnik razem z jego uchwytem. Tak więc jest to chyba ostatnia rzecz, którą powinniśmy odkręcić. Śmieszna sprawa, bo w zestawie otrzymaliśmy jeszcze przecież klucz imbusowy, który z tego co jak na razie mi się zdawało, nie użyłem ani razu. Nie wiem, do czego ma służyć. Może komuś przez przypadek wpadł do worka. Wszystko było tutaj skręcone śrubami krzyżakowymi. No i w tym momencie silnik jest wolny.